zacznijmy od tego, co ja lubię najbardziej i generalnie już w poprzednich filmikach o tym mówiłam, że przy noworodku bardzo lubiłam tetrę zawsze i ja lubię tetrę generalnie, więc jeszcze dużo słowa generalnie. I lubię tetrę. I w ogóle zawsze nas rugałaś, że nie mamy tetry. Tak, i rugałam, że nie mają tetry, bo tetra jest fajna. Tetra jest bawełniana. Tetra dobrze schnie, tetra się fajnie pierze. Prosta w użyciu. Jest prosta, jest powiedziałabym przystępna cenowo bardzo często, tak. Więc aczkolwiek tutaj patrząc na te wszystkie składania magiczne, no czas to pieniądz, więc być może się to troszeczkę neutralizuje, trzeba wyrównuje. To lubić po prostu. Tak, trzeba to lubić i ja też szczerze przyznaję, że przy trzecim dziecku troszeczkę poszłam jednak w kierunku tych wygodnych rozwiązań i AJO pojawia się u mnie dużo częściej. Chociaż tej tetrze dalej jestem wierna. Tym bardziej, że Beata przyszła do mnie z ich nową tetrą, którą poprosiła mnie o przetestowanie tej tetry. I no to nie jest taka typowa tetra. To jest, my to nazywamy biopieluszką bawełnianą. Bo to jest dokładnie biopieluszka. Ona nie ma nawet gabarytu jakby tetry. To jest bardziej dzianina żakardowa nawet, bym powiedziała. Właśnie, pokażmy tutaj, jak to się ładnie... Pokażmy. To jest akurat taka prosto z półeczki. Tak, to jest tetra prosto z półeczki. Ona się jeszcze mieli nawet tak charakterystycznie. Tak, dokładnie. To mienienie się troszeczkę znika po praniach. Natomiast co? Jest to pielucha tłoczona w takie sympatyczne myszki. Nie ma typowego splotu jak tetra. Kratka tetrowa została zastąpiona naszym po prostu tłoczeniem w myszki. Ona ma bardzo specyficzny splot, taki, który nie naddaje się za bardzo i ona też się za bardzo nie chce kurczyć w praniu. Dlatego ja miałam takie lekkie zdziwienie, bo poprosiłam Beatę o rozmiar 60×60, dlatego że ja mam dosyć sporego noworodka z wagą prawie 4 kg się urodziła Róża i to wiedziałam, że raczej nie 50. I Beata mi dostarczyła tą 60. Ta 60 po praniu jednym, drugim, trzecim za bardzo się nie skurczyła i okazało się, że w sumie 50 cm w zupełności by wystarczyło. I to był taki mój pierwszy szok. Ja zresztą to mogę nawet pokazać, że tutaj mamy tetrę, to jest tetra 50×50, a ja tutaj przyniosłam moją tetrę w ogóle. Zobaczcie różnicę między tetrą nową a używaną. Tak? Ona zmieniła kolor. To jest normalne, bo te substancje, które oleiste, które są zawarte w materiale, się wypłukują i dzięki temu też pielucha zyskuje na chłonności. Tak, dlatego się bardziej mięsista. Nie powiedziałam, że to jest 100% bawełna niebielona. Nie poddawana żadnym procesom chemicznym, tylko i wyłącznie prana. Stąd później różnica oczywiście po kilkunastu wypraniach, wiadomo, i troszkę w kolorze i strukturze. Ale Marysiu, czy mamy szorstko, czy mamy... Nie mamy. Mamy właśnie, co chcę pokazać, że ta pielucha jest miła. Ona jest po prostu taka, powiedziałabym, kocykowata wręcz. Ja czasami owijam Różę tą tetrą po kąpieli, bo to jest przyjemny Mamy ręczniczek. tutaj 210 gram. Tak, 210 gramów to jest bardzo duża gramatura. Tak. I za tym też idzie chłonność, ale o tym za chwilę. Chciałam Wam pokazać, że 60 tetra bardzo często się wykurcza do takiego rozmiaru około 50 cm, a tutaj tak naprawdę, jak zobaczycie moją 60 i tą 50, to różnica jest znaczna. Praktycznie czyli w zasadzie ta 60 rozmiar. została 60 i to się czuje i to się widzi. Przy czym nabrała takiej pewnej grubości też po kilku praniach. Także ta pielucha to jest tetra o bardzo dużej chłonności, jak na tetrę. Jak sobie radziłyście właśnie, jak Róża się tutaj zapatrywała na tą tetrę? Różo, co sądzisz o tej tetrze? Wystarczało, nie wystarczało? Róża rozdziawiła buzię, chyba na znak, że zaakceptowała. Myślę, że była raczej zadowolona. Było fajnie. Róża dużo sika. To jest takie spektakularne, powiedziałabym. Miałam 2 chłopców, o których myślałam, że są średnimi sikaczami, ale przy Róży wypadali raczej blado.
blado, czyli w skali zdecydowanie. tak od 1 do 10, jakbyś tą chłonność tu określiła? No myślę, że, ale tak mówimy nie tylko przy tetrze, ale tak ogólnie całościowo, bo jak na tetrę to jest to takie 10 na 10. Natomiast jeżeli mielibyśmy to skonfrontować, wiadomo, jeszcze z frotkami jakimiś bawełnianymi. Nie, ja mówię typowo o tetrze, bo dlatego, że to dla nas to jest pieluszka tetrowa. Tak, powiedziałabym 10 na 10. Tutaj tak z całą stanowczością. Nie powiem, że 9,5, że 8, że 7, nie. Po prostu to jest najbardziej chłonna tetra, jaką kiedykolwiek To nie miałam. dlatego, że nas lubisz, tylko rzeczywiście jest taka chłonna, tak? Uściślimy. Oczywiście, że nie dlatego, że Was lubię, chociaż ja Was bardzo lubię. Bardzo się cieszę. Bardzo Was lubię. Och, jak mi miło. Bardzo lubię Wasze produkty, ale to też nie jest tak, powiedzmy sobie szczerze, gdyby ona była za mało chłonna, to ja bym po prostu ją rzuciła w kąt. Ona by nie nabrała takiego jasnego koloru, bo nie prałabym jej tyle razy, tak bo nie używałabym jej, bo po prostu bym się wściekała, a naprawdę jest to frustrujące, kiedy ma się trójkę dzieci, kiedy ma się to jedno mało śpiące i płaczące i jeszcze co chwila miałabym zmieniać prześcieradło na łóżku, bo jest przesikana pielucha. No dokładnie. Raczej bym tego chciała uniknąć. Także nie, zdecydowanie fajna, chłonna tetra, bardzo ją lubię. Tak naprawdę no tetry mnie zawiodły przy róży na początku, było mi bardzo smutno, bo je lubię, ale musiałam pójść bardziej chłonne rozwiązania. Bo Ty masz trochę różnych gatunków. Tak, i to jakby tej tetry. To właśnie udowadnia, że nie ma systemu jednego dla wszystkich dzieci. Tak. Ja jestem mamą, która pieluchuje trzecie dziecko. Wydawało mi się, że wiem wszystko o pieluchach i że ja już kupiłam sobie wyprawkę, jestem przygotowana. Naprawdę to była duży kubeł zimnej wody na głowę. To jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim spotkaniu, tak? Że jednak nie ma najlepszej pieluchy, nie ma najlepszego wkładu dla każdej mamy. Tutaj jednak jest bardzo duże pole. Pewnie będą mamy, dla których to będzie nawet zbyt chłonne, bo nie będą potrzebowały takiej dużej chłonności. Natomiast jeżeli ktoś ma dużego sikacza i widzi, że zawsze brakuje, że zawsze jednak ten jeden sik i już przeciekło, no to nie. To sięgnijmy właśnie po takie rozwiązania. Tak jest, spróbujmy tych takich grubszych tetr, bo gramatura tetry ma znaczenie i myślę, że tutaj to zdaje egzamin bardzo. Świetnie. Mnie bardzo zależało, żeby materiał po kilku użyciach właśnie i w ogóle już używany nie okazał się ścierką bardzo ostrą, zniekształconą, gdzieś tam z prześwitami i tak dalej. To nie jest... Można zobaczyć lekkie zagięcia, natomiast to jest normalne. Ja akurat suszę w suszarce bębnowej, nie prasujesz więc tego, tak? no nie, absolutnie tetry nie prasujemy, prawda? Ale ja suszę w suszarce bębnowej, nie bawię się w strzepywanie, układanie, nie mam po prostu na to czasu. Natomiast suszyłam też testowo, bo Beata mnie poprosiła, suszyłam też testowo tetrę na wieszaczku i ona się nie zrobiła twardą ścierką, a ja mam twardą wodę, więc mogło tak być, tak? Ale nie zrobiła się twarda, była całkiem dobra przyjemna. i bardzo, bardzo potrzebna informacja właśnie, że to dalej zostaje miłe w użyciu, miękkie i po prostu temu maluszkowi od tej skórki jest delikatnie. Tak jest. Nic go tam nie ściera. Ja tą tetrę widzę świetnie w roli wkładu, w roli myjki, w roli ręczniczka. Otulaczka. Generalnie takiego otulaczka, dokładnie, żeby owinąć dziecko, żeby mu było przyjemnie. Ona jest taka duża pielucha, 80 na 80 swobodnie może służyć, bo tu naprawdę jest zobaczymy. czym dziecko owinąć tu już jest kawał pieluchy. Zresztą jest kawał pieluchy. Kto pieluchuje i kto miał do czynienia z tetrą, ten wie, że tetra jest bardzo przyjemnym otulaczem dla dziecka, szczególnie w te gorące dni, kiedy ten kocyk to już za dużo, a chcemy to dziecko otulić, dać mu to poczucie takiego bezpieczeństwa. I to zdaje egzamin, to jest świetne. Czy po kąpieli, tak rzeczywiście. Jest. To taka tetra, mówię, ona świetnie udaje kocyk. Świetnie udaje kocyk, świetnie. To jest, uważam, dobra rekomendacja. Nie od nas jako od producentów, tylko od mamy, która tego produktu używa, która ten produkt zna, która ten produkt pierze i można sobie swobodnie zobaczyć, jak to wygląda właśnie w użyciu.